Specjalnie szukaliście Warszawy, czy to tak przez przypadek na nią trafiliście? Nie no, 11 lat szukałem takiego egzemplarza. Prawda? No ale trafiłeś, muszę przyznać, co? Gdzieś tam była wcześniej jakaś po drodze przygoda, wcześniej z jedną, drugą, ale chodziło konkretnie o model M20, taki produkowany tam między 51 a 56 rokiem. No i się udało. To jeszcze większość części rosyjska. To są jakieś bukwy na poszczególnych elementach tego sprzętu, ale całość już jest produkowana w Polsce, nie? Nawet silnik już był odlewany, kadłub silnika był odlewany w Polsce w 1956 roku. To już jest polski, taki już mocno spolszczony samochód. Historia tej Warszawy jest o tyle ciekawa, że Polacy wprowadzili to samochód do Norwegii, bo Norwegia była dość ubogim krajem, dużą popularnością cieszyły się tam gazy Pobiedy. W 1956 roku przestali eksportować, w ogóle weszły do nowy model Gaz-21. Eksportowaliśmy je w zamian za właśnie te Pobiedy, tak? Bo one wyglądały identycznie i Norwedzy kupowali je tak samo. Ogółem wyeksportowaliśmy 841 sztuk. Nawet te samochody stoją w porcie z napisem Oslo na rejestracji. Co długo remontowaliście? Od jesieni do praktycznie wiosny późnej cały czas były prace robione. Jakieś części oryginalne? Praktycznie wszystko. Wszystkie zostały wymienione, tylko jakieś płyny eksploatacyjne, remont silnika, zawieszenie, hamulce. Staraliśmy się wszystko zrobić na tych oryginalnych częściach z epoki, z tych lat. Całe zawieszenie jest oryginalne, wymienione są tylko układziny cierne, cylinderki, przewody hamulcowe, remont silnika kapitalny, a tak to wszystko jest 100% tak, co jak wyjechało z fabryki, łącznie z tapicerką. A Norka to że z Norwegii, tak? Tak, Polacy mówią o Norweszkach tak, w ten sposób. Ciekawostka taka, że po prostu Norwegia tak daleko, egzotyczny kraj, można powiedzieć troszeczkę. No wtedy to na pewno. I polskie samochody tam były. Wszystko jest jeszcze oryginalne, gość sobie tam gdzieś tam latał, gdzie niegdzie jakieś zapraweczki i to wszystko zostaje. No i szkoda tego niszczyć, to świadectwo czasu. To jest oryginalny przebieg. Około 80 tysięcy kilometrów. Co ciekawe, jak ją zabieraliśmy, miała wszystko jeszcze po poprzednim właścicielu, czyli łańcuchy na koła. Znaczy jakieś... jeden właściciel tylko. Tak. Po prostu jak on umarł, rodzina dała go na złomie, stał przez parę lat na złomie dużym, pośród lasu. Natomiast miał jakieś uszkodzenie, bo były tłoki pęknięte. Ktoś to zaczął rozbierać i ona tak została. No, Więc wszystkie plastiki, wszystko jest w oryginale, nic tu jest nieruszane. Te kierownice były z mączki kostnej robione, więc dlatego ona jest tak wypękana, bo to słońce to wysuszyło. Jedyną taką jakąś modyfikacją to jest dodanie tutaj przełącznika kierunkowskazów. Jedyną rzeczą nieoryginalną to jest skrzynia biegów, bo nie było, po prostu skrzynia biegów była wykręcona, bo już ktoś tam chciał, przymierzał się do remontu silnika, był już tak porozkręcany. No to dokończyliśmy to dzieło po prostu. Silniczek z żeliwną głowicą, to w ogóle jest ewenement, bo mamy tylko takie dwie. Wszystkie inne Warszawy dolno-zawodowe mają aluminiową głowicę. Ale to już gdzieś tutaj w Polsce udało się to załatwić. Oryginalnie tej głowicy nie miała. No takie smaczki jak oryginalny akumulator jeszcze, centry z tych lat. Czy to auto jest na chodzie? Tak, Tak, ono przyjechało, wszystko tak? jeździ, tak, nie ma problemu. Działa, hamuje, świeci, przegląd przeszła, zarejestrowane. Rozrusznik jest już odpalony pedałem. Zapraszamy serdecznie do zapraszamy.
oryginalna prawnica jest jeszcze po rosyjsku na nie pisze, więc większość części tamtych lat jeszcze było sprowadzone z Rosji. W Polsce wiadomo, te samochody miały niełatwe życie, bo były przerabiane części od Żuka, od czegoś tam były wkładane, żeby to jeździło. Potem jak już przerdzewiały, to z kolei jakieś kowale je naprawiali, albo silniki były wyjmowane do jakichś dostawczych samochodów, a tutaj jest blacha wszędzie, nic nie odkręcane, żadne błotniki, nic nigdy nie było robione. Regulator napięcia na przykład też to jest rzadko spotykane, bo każdy już zakłada te malutkie, tak? To są jeszcze hamulce na jednotłoczkowych zaciskach, znaczy tłoczkach, cylinderka. Więc ten samochód słabo hamuje, no ale ma wszystko oryginalnie, tak? A ile wyciąga? Na razie jest na dotarciu, ale to 100 na godzinę powiedzmy. Tak, już jechaliście 100? Kurczę. A to droga hamowania przy 100 na godzinę to pewnie... No, trzeba troszeczkę zrobić odstępu.